dobry. Dzisiaj przedstawimy Państwu kominek elektryczny do zabudowy firmy Aflamo Royal 3D. Jest to kominek nowej generacji, który posiada efekt płomienia Aflamo Plus. Pokażemy Państwu, w jakiej formie on przychodzi do Państwa, jak jest zapakowany i co znajduje się w środku. Teraz z pomocą tego narzędzia otworzymy delikatnie opakowanie. I co mamy? Dodam, że duże rozmiary kominków pakowane są w podwójne kartony, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Otwieramy drugi karton. Delikatnie już. W ten oto sposób docieramy do obudowy. Co znajduje się w środku? Sztuce obsługi, steropiany zabezpieczające. I widzimy już cały kominek w pełnej krasie. Wyjęliśmy kominek z opakowania, wstawiliśmy na stole i widzimy, jak wygląda kominek już bez opakowania. Zawinięty jest, zabezpieczony jest folią. Pokażemy teraz, co znajdowało się u góry na tych styropianach, które podłożyliśmy na dół. Instrukcja obsługi, pilot i rękawiczki zabezpieczające dłonie przed kryształkami, jeżeli takie będziemy chcieli rozłożyć sobie w kominku. 3 rodzaje kryształów. Największe, średnie wielkości i kryształki małe. Pokażę Państwu, że te kryształki są, nie wiem czy będzie widać, ale są takie półprzezroczyste, które świetnie emitują światło i będą podkreślały efekt płomienia. To jest to, co znajdowało się w górnej części opakowania. Teraz zdejmiemy folię, pozostałe elementy są pod szybą, którą musimy zdemontować, żeby dostać się do wnętrza kominka. No i przystępujemy do dalszego przedstawienia kominka. Zdejmujemy folię. Teraz, aby dostać się do wnętrza tego kominka, żeby wyjąć pozostałe elementy, musimy odkręcić dwie śrubki, które znajdują się tu. Jedna z tej strony, druga z tej strony. Odkręcamy te śrubki. Podamy na bok, żeby nam nie zginęły. I teraz dwie osoby delikatnie musimy wyjąć na szybę. Odchylamy ją do siebie, do góry i odkładamy ją gdzieś na bok. Po wyjęciu szyby, zdemontowaniu jej widzimy, co jest teraz z wewnątrz i zobaczymy, co znajduje się w tych pudełkach. Tutaj mamy zestaw do montażu kominka do zabudowy. W drugim opakowaniu znajdują się polana, każde zapakowane w folię wątlenkową oddzielnie, żeby nie uszkodzić. To jest to. Po wyjęciu tej folii zabezpieczającej widzimy, jak wygląda kominek już gotowy do zainstalowania elementów polana i kryształków, które będą emitowały żar. Gdzie jest ten rękawiczka, które były potrzebne do tego, żeby rozłożyć te wszystkie kryształki tu na dole.
tej listwie dla bezpieczeństwa użyte są te rękawiczki. Sztabki są dość ostre, duże i małe, także teraz możemy przystąpić do montażu. Po rozłożeniu kryształów zamontowaliśmy kolana w ten sposób i przystąpimy do montażu szyby przedniej zabezpieczającej. Szyby, czyli wsuwamy ją najpierw w dolną część obudowy, dosuwamy na górę i ja teraz przykręcę te śrubki, które poprzednio odkręcałem. Kominek zamyka się teraz podłączymy do prądu i zaprezentujemy Państwu jego możliwości dotyczące oświetlenia, natężenia i efektów grzania. Teraz zaprezentujemy Państwu możliwości tego kominka. Kominek ma bardzo dużo kombinacji łączenia paleniska z płomieniem, które można ustawić indywidualnie według własnych potrzeb. Dokładnie. Kominek Royal 3D ma 3 kolory płomienia oraz 15 kolorów podświetlenia z góry, jak i z dołu paleniska. Ma również 5 poziomów jasności, więc możemy tak naprawdę do swoich preferencji wszystko sobie ustawić. Kominek ma również paleniska półprzezroczyste. Dzięki temu kolory właśnie podświetlenia z góry, jak i z dołu bardzo fajnie są tutaj pokazane. Kominek posiada różne warianty wielkości. Mamy od 100 do 180, więc mogą Państwo tak naprawdę wybrać taki rozmiar, który dla Państwa jest najbardziej dogodny. Kominek również posiada funkcję grzania. Tutaj z przodu mamy wywieczniki, więc tak naprawdę jak jest on zabudowany, nie jest potrzebna zero tutaj miejsca, bo on sobie pobiera i wypuszcza powietrze z przodu. Mamy również tutaj pilot zdalnego sterowania, więc możemy wszystko robić za pomocą tutaj, czy usiąść sobie na kanapie, więc wszystko jest tak naprawdę z poziomu ręki. Kominek również posiada aplikację mobilną, jest dostępna i na telefony z Androidem oraz iOS-em, więc tak naprawdę wszystko możemy robić z poziomu kanapy. Nie musimy tutaj podchodzić blisko. Kominek jest również sterowany komendami głosowymi, bo jest zintegrowany z Amazon Alexa. Ja dodam tylko jeszcze od siebie, że kominek wyposażony jest w głośnik, który imituje dźwięk palonego drewna, który może sobie ustawić również 3 poziomy głośności. Dokładnie. Ma również funkcję timera i tutaj możemy sobie wszystko ustawić. On się wyłączy po takim czasie, jak sobie ustawimy. W tym włączonym ogrewaniu szyba się nie nagrzewa, także możemy być spokojni o 5 minut będzie zagotowe. Dokładnie. Funkcja grzania jest również niezależna, możemy ją włączyć, możemy nie włączać. Tak naprawdę kominek możemy używać cały rok. Jak jest ciepło na dworze, możemy po prostu włączyć sobie efekt grzania, żeby po prostu było miło wieczorem i oglądać piękne płomienie. Dziękuję. Chcę Państwu, jak zamontować taki kominek w zabudowie. Mam przygotowany już tutaj kominek bez przedniej szyby, która została zdjęta, dokręcone 2 śruby w górnej części i wyciągnięta przednia szyba. Tak wygląda kominek gotowy do zabudowy. Przypomnę tylko, że wymiary otworu do zabudowy powinny być 158,6 cm długości, 47 cm wysokość i głębokość tego kominka to 22 cm. Proszę tylko pamiętać, że jeżeli mamy podłączenie do gniazdka na ścianie, który będziemy montować, proszę doliczyć 5 cm na tyczkę. Najlepiej jak gniazdko jest umieszczone gdzieś z lewej strony, z prawej strony, żeby nie kolidowało z obudową kominka. Przygotowaną tutaj mam ścianę prezentacyjną, przygotowany odpowiedni otwór, ale bez ścianek bocznych, które są potrzebne do ustabilizowania kominka, czyli do przykręcenia do ściany. W tych miejscach powinna być zabudowana płyta karton gipsu lub jeżeli drewniana, no to jakaś płyta meblowa, która będzie potrzebna do przekręcenia tego kominka w jednej i z drugiej strony. W tej chwili mam już podłączony kominek do prądu i potrzebne są 2 osoby do tego, żeby
zainstalować ten kominek w otworze. I mamy już kominek zamontowany w otworze, w pełnej zabudowie w karton gipsie. Teraz pokażę Państwu, jak go zamontować na stałe, aby nie uległ jakiemuś wysunięciu, przypadkowemu przesunięciu się czy wypadnięciu. On jest na tyle stabilny, jest głęboki, że on trzyma się dość mocno, ale dla pewności jeszcze można go zamontować po bokach z jednej strony i z drugiej. W tym momencie są tutaj, po jednej i drugiej stronie mamy zamontowane lustra, które należy odkręcić. Tu są dwie śruby, które odkręcamy. Po odkręceniu tych dwóch śrub to lustro spokojnie możemy wyjąć. Powinno to ładnie wyjść. I w tym momencie, w tym miejscu mamy przygotowany otwór, gdzie drugim wkrętem do drewna mocujemy kominek z jednej strony, w taki sam sposób z drugiej strony do kłódki, która będzie trzymała i stabilizowała go już na stole. Po wkręceniu tych wkrętów mocujemy z powrotem obudowę. Przykręcamy dwoma wkrętami, układamy sobie kamienie i polana, zakładamy przednią szybę i w tym momencie już kominek jest gotowy do użytku.